Witam Was. Dziś kolejny filmik, a mianowicie przygotowałem dla Was parę wskazówek, rad, jak to nazwiecie, jak można się tanio, ale jednocześnie i zdrowo odżywiać. Ponieważ jest to wykonalne i również nam się to udaje już od dłuższego czasu. Mianowicie, przede wszystkim pierwsza rzecz to jest usuwamy wszystkie gotowe pokarmy. Czyli załóżmy te całe gotowe dania, które już masz przygotowane w jakimś plastikowym pojemniczku, wystarczy podgrzać i tyle. Czy w słoikach te różne gotowe zupki z jakimiś pulpecikami, nie wiadomo czym jeszcze, to absolutnie nie jest dobra rzecz dla Ciebie. Ponieważ te produkty są robione na szybko, masowo. Używane są najtańsze składniki do środka, żeby jak najwięcej można było ugrać na Was. Dosypywane jest sporo cukru, przez co masz ogromną bombę kaloryczną, która w głowie zrobi Ci wesoło, ale to wszystko siądzie Ci za chwilę na brzuch. I niestety będziesz rosnąć coraz bardziej. Macie sporo różnych sztucznych aromatów, ponieważ bardzo często nie ma zbytnie dużo składników. Załóżmy, masz jakiś serek o smaku Tampla. Myślisz, że ktoś włożył do tego serka i sprzedał Ci go tak tanio, taki drogi smak? Nie, po prostu używa się tam różnych aromatów po to, żeby Ci to lepiej smakowało. Są nawet soki w handlu, które owoca nawet nigdy w życiu nie widziały, a smakują lepiej nawet niż ten sok, który byś sobie sam wycisnął. Jednak jakie konsekwencje to ma w sobie, to chyba wszyscy już wiemy. Kolory. Bardzo często są dodawane różne kolory po to, żeby te potrawy lepiej wyglądały, żeby Twoje oko do tego mogło być bardziej przyciągnięte i żeby Ci to smakowało. Więc to absolutnie odpada. Korzystaj z regionalnych produktów. Jeżeli jest to możliwe, kupuj produkty najlepiej od tych ludzi, którzy to wytwarzają, produkują. Na przykład poszukaj ogłoszeń, ktoś sprzedaje jajka. Wystarczy kawałek podjechać, podejść i kupić sobie jajka. Wyjdziesz na nich taniej i częściej są lepszej jakości niż nawet jajka bio, co sam niekiedy zauważyłem. Wystarczy znaleźć odpowiedniego miłośnika kur i te jajka będą całkiem inne i będą dużo tańsze. To samo można zrobić z mięsem, z warzywami, z owocami. Używać się po prostu regionalnych produktów, ponieważ dla mnie jest też taką rzeczą bardzo nietypową, na przykład w środku zimy kupować sobie truskawki. Jak ktoś kiedyś uprawiał truskawki, to wie, jaki czuły to jest owoc. I wie, ile chemikali trzeba tam naszprycować do tego, żeby teraz ten owoc wytrzymał transport przez pół świata do nas tutaj i jeszcze w sklepie mógł poleżeć. To nie ma nic wspólnego ze zdrowym odżywianiem w tym momencie. Zrób sobie listę produktów, którą potrzebujesz do kupienia, żeby samemu sobie zrobić posiłki. Nie musisz codziennie robić jakichś wygórowanych dań z 30 różnych składników. Bardzo fajnie funkcjonują też i proste dania, na przykład jajecznica. Przepisów jest naprawdę sporo, jest zatrzęsienie. Jednak na ten moment trzeba wyjść troszeczkę ze strefy komfortu, a to dla wielu ludzi jest niekomfortowe, ponieważ coś muszą nagle zrobić sami. Jednak pamiętaj, bez włożenia trochę swojej własnej energii nie zdobędziesz nagrody, a nagrodą jest Twoje zdrowie. Więc chyba czasem warto coś w to włożyć i po prostu samemu coś ugotować. A powiem Wam, że potrafi to dużo lepiej smakować niż niektóre rzeczy, które możesz kupić gotowe. Bo my dzisiaj jesteśmy nauczeni tego, że wszędzie po drodze możemy dostać jedzenie na rękę, które jeszcze po drodze możemy zjeść. A gdzie jest ten czas, który się spędza przy stole razem podczas jedzenia? Razem przygotować te posiłki. Wchodzi całkiem inna energia na to jedzenie.
jeżeli sam je zrobisz w dobrej atmosferze. Dlatego warto. I teraz wracając do tej listy produktów. Robisz listę produktów, którą potrzebujesz, ponieważ różne sklepy i markety mają bardzo fajne triki. Są specjalnie podstawiane Ci po drodze różne rzeczy. Również produkty, które należą wokół siebie, które potrzebujesz, żeby zrobić dane danie, są rozłożone po całym sklepie. Po to, żebyś Ty musiał przejść przez cały sklep, żeby je znaleźć. A może po drodze akurat spotkasz coś fajnego. Na przykład w promocji jakieś super gotowe danie i pomyślisz sobie, no dobra, po co jeden raz mogę skorzystać. Jednak z tego jednego razu zrobi się drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty raz i na końcu wrócisz do swoich starych nawyków żywieniowych. Więc po prostu robisz listę, co potrzebujesz i idziesz tylko i wyłącznie po to, co potrzebujesz. Po nic więcej. Jest jeszcze inna strategia, ale do tego za chwilkę. Kolejna rzecz to jest woda. Zamiast kupować cały czas wodę w butelkach, wystarczy na przykład zamontować sobie jakiś filtr wody. Na przykład osmoza. Jedyne, co ja używam do naszej wody, to jest jonizator wody, żeby zrobić ją bardziej alkaiczną i ewentualnie parę niechcianych rzeczy usunąć, dodać troszeczkę wodoru, dodać trochę jonów ujemnych, żeby ta woda była jeszcze lepsza. To jest moja metoda. Kolejny tip to jest, możesz kupować również mrożone produkty. Na przykład różne warzywa, owoce i tak dalej. Mrożone produkty mają do siebie to, że bardzo często zaraz po ich zebraniu lądują od razu w zamrażarce. Czyli od razu są schładzane i mrożone. Nie mają całej drogi przez różne magazyny, przez różne pakowania, przez różne chłodnie, przez różne samochody i do różnych sklepów i później jeszcze do domu. Tutaj droga jest bardzo prosta. Z pola do chłodni, mrożone, rozłożone na różne opakowania i później jadą do sklepów. W tym momencie mamy najwięcej witamin, enzymów i tego typu rzeczy w tych rzeczach, ponieważ nie ma tej całej drogi, gdzie one je po drodze tracą. Nie są również napryskiwane dodatkowo chemikaliami, które przedłużają ich ważność. Fajną rzeczą z tych mrożonych produktów jest to, że nie musisz na przykład zużyć wszystkich naraz. Możesz sobie taki woreczek otworzyć, część zużyć, a resztę składasz z powrotem do zamrażarki i korzystasz kiedy indziej. Kolejna rzecz. Są takie miejsca w sklepach, gdzie kładzie się produkty, którym kończy się data. Minimalna data do spożycia, czyli najlepiej spożyć nie oznacza, że po tej dacie, jeżeli dany produkt spożyjesz, to od razu padniesz martwy. Ponieważ my już wiele razy spożywaliśmy różne produkty, które były po dacie i nic się nam złego nie stało. Jednak trzeba użyć troszeczkę naszych zdolności, które mamy wrodzone. Pierwsza, wzrok. Patrzysz, czy to już tam nie ma jakiegoś dziwnego koloru, jak jego konsystencja wygląda, czy coś tam nie urosło, czy jakieś grzybki nie rosną i nie wiadomo co jeszcze na tym. Kolejna rzecz. Zapach. Wąchasz, sprawdzasz, czy to dobrze pachnie. Kolejna rzecz. Smak. Bierzesz minimalną ilość na język i próbujesz, czy to jest jeszcze dobre. Większość ludzi, którzy używają tych trzech zmysłów, przeżywa każde jedno spożycie produktu, który jest już po dacie. Także z tym rozsądnie trzeba to sprawdzić, czy jest ok. Ale można z takich produktów również korzystać, choć one przeważnie są sprzedawane 1 czy 2 dni przed datą z dużą obniżką i można sporo zaoszczędzić. Oczywiście kupujesz te zdrowe produkty, a nie gotowe dania, które już są, które akurat są w promocji, ponieważ to rozbiega się niestety z celem zdrowego odżywiania się.
Następnie, jeżeli masz jakieś promocje różnych produktów, które są zdrowe, czasem są różne gazetki, gdzie są różne informacje, tu będzie to, tu będzie to, tu będzie to taniej, a są to produkty, które możesz zamrozić, możesz kupić więcej i po prostu je sobie zamrozić i zużyjesz je w późniejszym terminie. I ostatnia, najważniejsza rada. Nigdy, ale to przenigdy nie idź robić zakupów głodnym, ponieważ wtedy biegasz jak takie kaloryczne zombie po całym sklepie i na pewno kupisz produkty, które z Twoim zdrowiem nie będą współgrały. I na tym bazuje większość różnych sklepów. Żeby człowiek przyszedł najlepiej po pracy, głodny, roztrzęsiony i kupił po prostu ten największy syf, który podstawiam Ci pod nos z ładną plakietką, dzisiaj promocja, i Ty sobie od razu pomyślisz, dobra, jestem głodny, nie muszę gotować, to mogę sobie tylko podgrzać, cyk, zaoszczędzę czas, wszystko, jestem na wygranej. Jednak tak naprawdę jesteś na stracie, ponieważ jak sam ugotujesz, to przeważnie jest taniej i zdrowiej, a zdrowie mamy tylko jedno. Co zrobisz z tymi informacjami, zależy od Ciebie. To jest, co ja Wam chciałem przekazać, zasad, których my się trzymamy. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!